Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś tak bardziej plenerowo, pogoda jeszcze nam sprzyja, ale wiecie jak to jest jesienią i także zimą. Od czasu do czasu lubi sobie popadać deszcz. Warto się przed tym zabezpieczyć, przygotować swój rower do tego po prostu, żeby woda spod kół nie zniszczyła nam ubrania, po prostu nie przemoczyła nas, nie psuła nam humoru podczas jazdy. Więc oczywistą sprawą jest, że warto i w zasadzie należałoby po prostu założyć błotniki. I dzisiaj opowiem Wam o różnych rodzajach błotników, jak dobrać sobie odpowiedni błotnik do swojego roweru. I pierwszy rodzaj błotników jest to taki, powiedziałbym, tradycyjny, spotykany w rowerach turystycznych chociażby. Są to pełne błotniki mocowane do ramy i specjalnymi jeszcze wzmocnieniami do otworów przy ramie, przy osi koła. I są to dosyć długie błotniki, często jeszcze z chlapaczem z tyłu i tak naprawdę tego typu błotniki najlepiej chronią nas właśnie przed wodą, która będzie wydostawała się spod kół. A w przypadku, jeżeli nie mamy na przykład takich mocowań, ponieważ ramy są różne i są takie właśnie bez mocowań do tego typu błotników, producenci wymyślili również błotniki mocowane na specjalne gumowe zaczepy, które po prostu uwalniają nas od na przykład wiercenia specjalnych otworów czy zakładania specjalnych obejmek, adapterów do montażu tego typu błotników. Tylko tutaj trzeba zwrócić też na to uwagę, że tego typu błotniki ja nie jestem do końca przekonany, czy one na przykład trzymając się tylko na jednym punkcie podparcia i to jeszcze na jakieś gumowe opaski, czy będzie się on tak dobrze trzymał jak właśnie taki fabryczny, mocowany do otworów w ramie błotnik, ale jest to też jakieś rozwiązanie. Drugi rodzaj mocowania błotników, też bardzo, bardzo popularny, są to błotniki, które mocujemy do wspornika siodełka, a z przodu mocujemy do otworu, który znajduje się w widelcu bądź w amortyzatorze, tylko znajduje się po prostu tam od spodu. Wkładamy specjalny adapter i później montujemy do tego błotnik. Tego typu błotniki montuje się w rowerach, które po prostu albo nie mają otworów, albo po prostu nie jest się w stanie tam fizycznie zamontować takiego błotnika, na przykład w rowerach typu full. Również tego typu błotniki polecam w momencie, kiedy ktoś po prostu chciałby szybko zakładać i zdejmować. Tutaj mam na przykład taką złączkę, którą po prostu się spina, wypina. Są różne tam jakieś szybko złączki, szybko zamykacze. Kolejnym rodzajem błotników są błotniki, które są bardzo popularne wśród rowerzystów górskich, zwłaszcza tych ścigających się. I są to błotniki, pierwsza sprawa, który montujemy na koronie amortyzatora. Jest to taki mały, krótki błotniczek, po prostu chroniący naszą twarz przed błotem, które może się wydobywać spod koła. Może być to też błotnik, który montujemy pod główną rurą ramy. On też raczej będzie chronił twarz, troszeczkę tutaj korpus, nóg raczej nam nie ochroni, ale też można zamontować tak naprawdę do każdego rodzaju ramy. I trzeci rodzaj błotnika, tylny, jest to błotniczek, który montujemy, taki malutki błotniczek, który montujemy pod siodełkiem. Jest to też taki mógłbym powiedzieć, błotnik, który będzie nie tyle chronił, znaczy nóg na pewno nie będzie nam chronił, prędzej tylną część ciała i plecy przed po prostu taką smugą wody i błota, która może się osadzić na plecach. Także jak widzicie, do wyboru, do koloru każdy może sobie dobrać błotnik do po prostu roweru i do takich potrzeb, jakie będzie potrzebował. Warto moim zdaniem patrzeć też na jakość wykonania błotników. Ja mam takie niezbyt miłe wspomnienia z jakimiś naprawdę tanimi błotnikami w stylu komplet za 10 zł, które po założeniu wydawało się, że były w porządku, ale niestety na wszystkich dziurach, nierównościach telepały się, obijały się po prostu o koło, o ramę i nie było to zbyt przyjemne. Taka jazda nie jest fajna. Także warto po prostu wydać troszeczkę więcej i kupić sobie jakieś fajniejsze błotniki. Tutaj link znajdziecie w opisie do cen błotników, o których tutaj w tym odcinku opowiadałem. I zwłaszcza jeżeli montujecie te pełne błotniki mocowane właśnie do ramy, warto byłoby przejechać się do sklepu, sprawdzić po prostu, czy taki błotnik będzie pasował do Waszych opon, do Waszej ramy, do bagażnika na przykład. Jeżeli macie zamiar założyć bagażnik, to są błotniki, które mogą z bagażnikiem mieć pewien problem, zwłaszcza jeżeli są jeszcze szersze i wyższe opony. Wtedy może pojawić się problem. Warto po prostu sprawdzić, przymierzyć, dotknąć, zobaczyć po prostu też właśnie jakiej jakości są takie błotniki. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, subskrybujcie kanał i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, hej!